Witam serdecznie. Tak jak zapowiadałam, dzisiaj róże są tematem mojego malowania. Popatrzcie, są nieprawdopodobnie piękne. Ta pachnie, jaki to jest zapach cudowny. Tą mam już tyle lat u mnie. Bardzo wdzięczna i bardzo tania była, taka kupiona. Właściwie myślałam, że z tego nic nie będzie. Ta jest właściwie... Ach, co ja Wam tam będę opowiadać o różach. Ja się na nich nie znam, ja je po prostu lubię. Malowanie róż. Ja nie wiem, czy ja je malować potrafię. Wiem, że je malować lubię. Nie wiem, czy potrafię, ponieważ one nie są takie realistyczne, te moje róże. To jest raczej takie moje wyobrażenie o nich. Jakieś tam takie właśnie luźne kompozycje. Bawię się przy tym kolorem, kompozycją, kleksem. No i wychodzą z tego takie właśnie różne różności. Coś takiego. Albo, czekajcie, bo mi się tutaj coś połączyło. Albo taka. W ostatnim czasie zostawiam sobie te białe brzegi. Uważam, że to fajnie, estetycznie wygląda. Troszeczkę może papieru szkoda, ale podoba mi się. Tutaj format odrobinę większy. To jest inny papier. On ma tą fakturę taką lekko pofalowaną. Tutaj jest znowu satyna. W ostatnim czasie bardzo chętnie maluję na satynie. Maluje mi się na niej świetnie. Tutaj taki, no przez brak tej zieleni, taki może smutniejszy, a zresztą kolorystyka ma tak wielkie znaczenie. Zobaczcie, w takiej, czy w takiej cieplejsze, poważniejsze, smutniejsze. No i tutaj spotkała się róża z hortensją. A to już gotowy, prawie że. W tym momencie potrzeba mi bardzo niewiele, aby praca była skończona. Może tak leciutko tylko zaznaczę, wymieszam sobie takich szarości tutaj gdzieś. Był niebieski kolor z brązem i dodam tylko, zobaczcie, tak odrobinę przesunę w tą i w tą stronę, właściwie zaznaczając tylko, tak jak gdyby to było już gdzieś w cieniu i takie nieważne. Tutaj podkreślę troszeczkę. W tym pewnie się jeszcze też troszeczkę zabawię. No a teraz pokażę Wam, jak to wygląda od początku. Zapraszam. Tak właściwie powiem Wam, że te róże, które zerwałam u mnie w ogródku, właściwie ich nie potrzebuję, ponieważ ja, tak jak mówię, nie przyglądam się tak straszliwie, nie analizuję tego, jak to wygląda, co. Malowałam je już tyle razy, więc tak naprawdę, no, róża jest raczej tutaj elementem dekoracyjnym. Ten kolor bardzo mi się podoba. 23 z tej serii w tubkach firmy Renesans. Bardzo przyjemny i w zetknięciu z jakąś okrą daje takie naprawdę fajne zestawienie. Zresztą tutaj jakiś brązy, troszeczkę. No, fajnie jest sobie porobić takich właśnie kilka ciapek i zobaczyć, jak to wygląda. Ja nie analizuję tak strasznie, ja nie zapisuję sobie kolorów, ja to wszystko robię tak zupełnie na żywioł, idę z tym moim malowaniem. Jest kanał dla tych, którzy na przykład dopiero zaczynają i będę malowała i opowiadała Wam. Więc jest kanał na YouTubie sympatycznej malarki, która tłumaczy wszystko, pokazuje dokładnie, analizuje, robi zestawienia i gdybyście chcieli się, jeżeli jeszcze nie znacie, bo być może znacie już jej kanał, gdybyście chcieli się dokładnie wyglądać, dowiedzieć co, jak, dlaczego, po co,
jak się nazywa i jakiej firmy i co opłaca się, co nie, to polecam Wam ten kanał Eversa. Chyba nie przekręciłam. Nie przekręciłam nazwy kanału. W opisie podam Wam jeszcze. Zajrzyjcie sobie do niej i tam dowiecie się dużo mądrych, potrzebnych akwareliście rzeczy. Tutaj dałam do środka ten kolor. Fajnie byłoby, gdybym dała, o tu mam okrę, gdybym dała troszeczkę sieny, czy też troszeczkę okry, to też by tak on niuansik zmieniło mi to zabarwienie. Jak widzicie, przez to opowiadanie. Tak właściwie to robię to w ten sposób, że zaznaczam sobie jakiś tam środek, potem zaznaczam sobie kilka takich, to odciągnę, to przesunę i ta róża zaczyna mi się tutaj sama jakoś tam się właśnie tak, no sama wychodzi. No przyznacie sami, że sama wychodzi. Dobrze. Także polecam Wam ten kanał. Zobaczcie. Muszę Wam przyznać coś takiego, że już dawno nie nagrywałam żadnego filmiku i od wszystkiego w życiu, czego nie ćwiczymy, odzwyczajamy się i jak zrobię taką dłuższą przerwę, to mi potem jakoś tak trudniej znowu zacząć. Tą zrobiłam tak, jak mogę zrobić tą drugą. Może tą drugą odwrócę w tą stronę, jak gdyby była taka zwisająca i sobie gdzieś właśnie tutaj sobie przy takich luźnych historiach, kiedy chcę, żeby samo popłynęło i samo mi jakoś się zrobiło, nie robię sobie żadnego szkicu, bo lubię jak to się tak jakoś samo spontanicznie zrobi. I potem mam problem tylko taki, żeby to pouporządkowywać i żeby to wszystko miało sens. Te wszystkie przejścia, kolor i biel między tym tak fajnie pokazują światło, które pada, te cienie i te ciemne i jasne momenty. Tu zrobić coś takiego. To jest zbyt wilgotne, żebym mogła tutaj jeszcze cokolwiek robić. Dlatego zostawię tą plamę. Tu mogę sobie od razu troszeczkę czegoś tam. Fajnie jest ustalić sobie na początku, jaki kolor, w jakiej kolorystyce chce się zmieścić, jaki kolor będzie grał z jakim. No ja tego nie zrobiłam, szukam teraz, ale im dłużej maluję, tym bardziej widzę, że każdy z nas jest inny i każdemu coś tam innego pasuje. Jeden potrzebuje wszystko, aby wszystko przemyśleć, zaplanować, a inny potrzebuje tak jak ja, nic nie planować i niech się dzieje. Z tej plamy, którą nałożę, coś tam zawsze da się wymyśleć i coś tam da się zrobić. Tu sobie jakoś tak porobię. Na tej satynie tak bardzo fajnie mi to płynie. Bardzo mi się to podoba, co się dzieje i jak się dzieje. Hopla. Można by zrobić, może to zrobię teraz, że tu gdzieś ta kompozycja dwóch jest taka, muszę zerknąć, czy któraś z nich ma jakiś pąk. Mogłabym go sobie tutaj zaznaczyć, że on mi stąd wychodzi. Tak. Tutaj od razu te zielone osłony. Tu między nimi zaznaczę sobie, że stąd wychodzi pąk. Na razie jeszcze nie wejdę tam chyba z tym różem, aby mi się to wszystko nie zlało, nie zmyło. Może tu zaznaczę jeszcze jeden, a może nie będzie to pąk, może będzie to w tym momencie liść. Może będzie to liść taki pokazany negatywem. Przesunę odrobinę. Niech sobie gdzieś tam płynie, a ja tym pędzelkiem wjadę sobie tak właśnie.
może tych negatywowych liści zrobię więcej. Jeżeli dam ich więcej i takich białych, wtedy całość ma więcej światła. Tak. Tu jeszcze było wilgotne, wjechałam teraz z tą zielenią, to mi się bardzo fajnie rozmyło. Tu na brzegu mogę dać tego. Co zrobię tu? Tu mam takie 2 liście, pewnie tu jeszcze gdzieś dodam ciemniejszy. Może tu zrobię też jakiś liść, a może kawałek tu pokażę i tu. Takich jakichś tam właśnie historyjek kilka. Tutaj mam takie miejsce, że jest dół tego obrazka i chyba zrobię tak, żeby tu było faktycznie już tak ciemniej. Bardzo fajnie rozmywa się, to znaczy podoba mi się. Czasami zostają takie ostre krawędzie, które też są fajne. Tutaj jak na mokry papier ciapnę troszeczkę czystej wody, wtedy tak fajnie się rozchodzą te historie. Też jest to przyjemne. Co mogę zrobić teraz? Cały czas obserwuję, co robię, dokąd idę, żeby się nie zgubić. Teraz wymieszam sobie troszeczkę tych kolorów, tak aby między te płatki, czy ten pędzelek, no dobrze, jest ok, myślałam, że będzie za gruby. Wejdę sobie tak od czasu do czasu, pokazując właśnie o to. Widzicie, tu było już troszeczkę za mokre. To, że jest za mokre, z jednej strony rozchodzi mi się a z drugiej strony znowu dzieje się coś, czego nie mam pod kontrolą. Ten bałagan z liśćmi jest już tak właściwie troszeczkę uporządkowany i może tu zrobię coś takiego, żeby ten wilgotny papier jeszcze wziął troszeczkę innego koloru. Ja lubię, żeby to było tak, jakby to były krzaki w ogrodzie. Jakby to było jakieś takie właśnie taka kompozycja, tak aby wyglądało jak najbardziej naturalnie. Słuchajcie, muszę z tym coś zrobić, bo jeszcze jest takie właśnie
za mało mam tutaj kontrastów. W tym momencie jest już chyba suche, więc sobie jakoś to poprzydzielam teraz. Te płatki wszystkie, czasami biorę sobie taki właśnie kwiatek i przyglądam się, jak tu masz i jak to wygląda, żeby właśnie było to podobne do tego kwiatka, nie innego. Tak wyglądają te róże gotowe. Oczywiście można by jeszcze tu i tam coś dodać, ale przecież kiedyś musi być koniec malowania innego obrazka. Ta plama duża, można by tu negatywem, a może właśnie tak, bez zaznaczenia. Ten liść zmył mi się bardziej, zmyło się to wszystko i takie zrobiło się właśnie jakieś. Teraz jest ten moment zbyt dominujący, więc muszę to troszeczkę rozetrzeć. Tak, więc jeżeli macie róże w ogródku, to sobie zerwijcie jedną albo idźcie do ogródka, namalujcie i poćwiczcie i spróbujcie spojrzeć na nią po swojemu. Gdzieś tam. Najlepiej będzie chyba obejrzeć jakiś obrazek kogoś, coś co Wam się podobało, albo filmik. Tyle tych róż jest w internecie, więc na pewno znajdziecie coś, co Wam się podobało. Obejrzeć, jak gdyby wchłonąć w siebie to, co widzieliście, a potem wyłączyć to wszystko, pójść do ogrodu albo usiąść przy stoliku i spróbować to zrobić po swojemu i zobaczyć. Może nie potrzebujecie wcale nikogo, żeby samemu znaleźć swoje rozwiązanie, swój pomysł na róże. Dobrze, to by było na tyle i do następnego razu.